Policzę teraz od 1 do 3, a kiedy będę liczyć, połączysz się z częścią subtelną Aleksandry. 1, 2, 3. Sprawdź, czy to jest Aleksandra. Tak, to ona, ale jest na razie taki utrudniony z nią kontakt mocno. Odnajdź tę cząstkę, jedną, jedyną, która będzie mogła Ci dać swoją zgodę na wykonanie tej sesji. Daje zgodę swoją? Daję. Co widzisz? Trochę śmiesznie to wygląda, bo tak. Dusza zamknięta w duszy, jakby, znaczy inaczej, dusza zamknięta w sobie, ale bardzo mocno ograniczona. I jak patrzę na duszę, ona jest w środku. Dusza jest jakby w takim tak jakby zamknęła się w środku w sobie, dokładnie tak. W jakiejś fazie zen dokładnie, w jakiejś takiej, powiedzmy jakiejś medytacji, czymś takim. Na duszy coś jeszcze jakby naszło na nią, bo jakiś dziwny hologram ciągle chce wyskoczyć. Normalnie jakby reptiloid już tam siedział, ale na samej duszy, nie w polu, jakby na duszy. I on mi tak miga, jak hologram, tak jakby, taki jest półprzeźroczysty, jakby, nie wiem, czy chce się ukryć, czy co, ale tak jakby, no widzę go po prostu jak wychodzi co jakiś czas. I takie mam drgawki, pokazuje się jak hologram. To jest na duszę. Dusza jest zamknięta w sobie. Wszystko jest potrójne. Potrójna jest umowa, bo oprócz swojej umowy Aleksandra przejęła na siebie 2 kontrakty jakichś innych jej bliskich osób. 3 X na początku jakieś też zobaczyłam, że jakaś potrójna blokada, potrójna jakby kontrola, potrójne zamknięcie, magia, tu jakaś magia też jest z jakiegoś wcielenia. Jest też coś takiego, że te pola, te ciała subtelne, te pola są przebrzmiałe, nabrzmiałe, zwłaszcza pole emocjonalne i jest nadwrażliwość emocjonalna. A dusza tak naprawdę nie interesuje się życiem, ona jest w tej fazie takiego odlotu, faktycznie takiego odlotu, takiej medytacji, tej fazy zen powiedzmy, ona jest jakiś zen, cały czas zen to jest, dla niej to jest zen. I mam też wcielenie jakiegoś rewolwerowca, ale to jest wcielenie Aleksandry i to jest właśnie, to wcielenie jest istotne, bo od tego wcielenia nastąpiła jakaś przemiana, ale chodzi o to odpracowywanie kary powiedzmy, tylko że ta kara u mnie inaczej wygląda. Bo tak, już ileś wcieleń odpracowywała tą karę, bo tam kogoś zastrzeliła, który rewolwerowiec jest w takim pojedynku, jak na Dzikim Zachodzie w westernie, to miała jakby karę, no, pokuta to może za dużo powiedziano, jakby karę, tłumaczono, że to źle, ale że byli reptiloidzi jakby trzymali na tę łapę, to nie chcieli jakby ta dusza, nie dali jej się zdemonizować, tak bym powiedziała, tylko wytworzyli ogromne poczucie winy i na tym poczuciu winy potem jechali, aż do momentu, kiedy znowu się coś zadziało, że ta dusza jakby już miała dosyć i bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej, była sobą znowu, swojego pierwotnego i od momentu, kiedy ta dusza stała się bardziej pierwotna i sobą, znowu są blokady innego już rodzaju nakładane, w postaci coś potrójniej, mocniej, już blokady na samej duszy, a nie tylko w polu, już nie wcieleniowe, ale same jakby na duszy, to jest podkreślane, tak jakby 3 pieczątki i ta liczba 3 jest ciągle podkreślana, 3 razy, potrójnie coś, 3. Jest mocno zamknięta tak naprawdę ta dusza, zablokowana, zamknięta, jest odrealniona, ludzie mogą mnie rozumieć, Aleksandrę, jest taka odleciała, odrealniona, a strach może powodować reptiloid, który tam jest.
I to jakby nabrzmiałe te pola, o których mówiłam wcześniej. To jest coś takiego. A dusza, żeby się nie wdawać jakby właśnie w te konflikty, czy w jakieś takie pokazywania, kim ona jest, swojej ważności, ona jakby, mówię, zamknęła się sama w sobie, zapadła się tak jakby do środka. Ona tam jest, tylko że się zapadła, zamknęła. Zapytaj, jak długo chce być taka Żyje, zamknięta. ale nie żyje życiem, tylko żyje duchowością, sobą, takim zamknięciem. Adriana, zapytaj duszę, jak długo tak chce być w tym stanie. Też jest koło pokazuje, aż zatoczy koło, aż osiągnie znowu tą spokój, tą harmonię. Cały czas jak gdyby. A od kiedy tak już pracuje nad spokojem i harmonią 9 lat, w tym życiu? tak. A osiągnęła kiedykolwiek spokój i harmonię? Będąc wcielona? Za życia nie, jako dusza tak, bo tam osiąga ten spokój, ale jeżeli chodzi o jakby życie, nie. A gdzie tam? No w sobie, jakby w sobie. To jest ciężko do wytłumaczenia, ale jakby to wytłumaczyć. Czy to jest jej kreacja jakiejś przestrzeni? Tak, wewnątrz, tak. Czyli tak. wykreowała sobie taką przestrzeń, gdzie interesują tylko zen, tak? I siedzi w pozycji. W jakiej pozycji siedzi? No, takiej lotosowej, nazwijmy to. Aha. Ale ona siedzi w tej chwili, w tym życiu, w tej pozycji lotosowej, czyli a co jest, kiedy już opuszcza ciało? Ale w tym życiu czy w Też zostaje w tej pozycji? I w tej swojej wykreowanej przestrzeni? I potem się wciela i znowu nadal siedzi w tej swojej przestrzeni? Nie, ona by chciała już wyjść jakby z tego procesu tej inkarnacji. Chciałaby? Chciałaby. Dlaczego tego nie robi? Coraz więcej, ale ona nie jest tego świadoma, ja to odpowiem. Bo coraz więcej na siebie przyjmuje. Czego? W Umów. umowach? Umów. Teraz tak? ma 3, na to życie ma 3 umowy. Jak dotąd 3 są. A zapytaj, dlaczego to robi? To nie są jej umowy. Chciałaby pomóc innym. Akurat w jej przypadku pomaganie szkodzi. Ale szkodzi jej. No jej. Czy te inne, czy ci inni, oni są tego świadomi? Czy oni ją proszą o to? Nie. Zapytaj duszę, czego oczekuje po takim zachowaniu, po takim działaniu swoim czy czuciu. Wraca do domu. Cały czas jakby chciała wypłynąć na zewnątrz, ona mówi o wypłynięciu. Nie osiągnie, bo jest za dużo. Kamieni ma za dużo przyczepionych, tak? Jak to nie wypłynie. Bo jeśli bierze jakąś umowę na siebie, to przerabia za kogoś te wszystkie doświadczenia, które są w umowie. Tego kogoś. To jest takie, ja zadaję te pytania, żeby zobaczyć, na ile jest dusza świadoma manipulacji, która jest zastosowana. Bo to na pewno jest dusza o wysokich częstotliwościach, skoro może brać czyjeś umowy na siebie. Zobacz, Adriano, czy to, że ma te umowy, to powoduje, że wchłania od innych z otoczenia negatywne energie na przykład. Potem się źle czuje. To nawet nie, że umowy, tylko taką ma, to nie jest wynikiem tych umów, tylko raczej w ogóle tej swojej chęci pomocy innym, tej konstrukcji, bo ja mówiłam na początku, że jej pola są nabrzmiałe, przerośnięte
Tam nie ma harmonii, równowagi, że jedno pole przechodzi sobie łagodnie w ten, tylko są przedemocjonalne i mentalne. Emocjonalne jest największe. To tak jakbym tak nadmuchała jakieś super koło, powiedzmy ratunkowe, takie wielkie, ogromne, proszę sobie wyobrazić. I ono jest nabrzmiałe. W porównaniu do tej reszty to jest energii jest dosyć mało, najmniej tak naprawdę. To jest najbardziej nabrzmiałe, potem ten mental też jest nabrzmiały, ale ten emocjonalne pole jest najbardziej nabrzmiałe. Tylko mówię, jest ta nadwrażliwość. A dusza siedzi w swojej kreacji, spokojna. Bo ta dusza nie zdaje sobie sprawy, że jakby uczestnicząc w życiu, jakby będąc w harmonii sama jakby z otoczeniem, z ziemią, z materią, mogłaby więcej osiągnąć. Ona tego nie wie po prostu. Nie ma takiej jakby wiedzy na ten temat. I Albo zapomniała. stąd blokady w kreowaniu. W kreowaniu, tak. No, czyli nie kreuje swojego życia tak, jak mogłaby to robić. Z ogromną siłą, tak. No właśnie. Zapytaj, czy zechciałaby opuścić tą przestrzeń i na czas tej sesji rozeznać się w sytuacji i zrobić porządek z tym wszystkim. To? Może Tak? to tak? To na ile teraz opuściła już tą przestrzeń? Tak, rękę jej podałam, tak. Tak. I teraz czy sobie uświadamia, co się dzieje na tych niższych polach, na tych niższych częstotliwościach w jej przestrzeni? Widzi to? Czy daje nam swoją zgodę na czas tej sesji, teraz już cała dusza, na przeprowadzenie tej sesji? Dla niej Tak. i przez nią. Tak. Dobrze, to teraz rozkaż temu reptiloidowi, który tak migał tutaj, że ma stanąć przed tobą. Zmutowany jest trochę, bo prawą stronę ma tak podwójną łapę. Do czego mu to potrzebne? To jakiś błąd, czy specjalnie taką mutację przeszedł? Do ściskania jakby ściska, więcej może zgnieść, ścisnąć. Od jak dawna jest reptiloid podłączony? Jak Aleksandra miała 20 lat. W jaki sposób dała mu zgodę na to? Przyjaźń. Jako kto jej się pokazał? Jakaś dziewczyna. Dziewczyna, koleżanka. To jakby zaprzyjaźnić się z jakąś dziewczyną, właśnie jakąś przyjaciółkę, mieć nową koleżankę, kogoś takiego. Na poziomie subtelnym. To jej dało poczucie bliskości, poczucie takiego bycia z kimś, bycia razem. A od kiedy zaczęło się to ściskanie, czy to oddziaływanie reptiloida? Tylko, że on tak dziwnie oddziałuje. On bardziej otoczenie drażni niż samą Aleksandrę, bo Aleksandra jest dla niego nieosiągalna. Mimo, że czerpał energetycznie, bo ta energetyka wygląda dosyć słabo, jest to pole jakby pomieszczone, ale bardziej zgniatał otoczenie, drapał i przygniatał i straszył. Czyli Aleksandra była jego takim nośnikiem i takim portalem, tak? Przez który on oddziaływał na innych. Czy Aleksandra chce mieć taką przyjaciółkę w swoim polu, a widzi teraz, kto to jest? Ja tylko powiem, to jest dziwna sprawa, ale
Nie chcę mieć, ale to może być tak, bo tak cały czas mi się też pokazuje, jak tego reptiloida teraz odsuniemy, to jedna osoba z życia może zniknąć. Ale chodzi mi o tą przyjaciółkę. Mimo że jest reptiloid w energii, on jest też powiązany z jakąś jedną osobą. Fizycznie. Dobrze, to niech cofnie mu zgody na tą przyjaźń. Niech jej odda wszystkie zgody, wszystkie może jest jedna umowa, może więcej. Na wszelki wypadek niech odda wszystkie. Aleksandra niech zniszczy tą umowę, czy te umowy. A ile ich tam? Jedna czy więcej? 3 kartki papieru. Niech to zniszczy. Niech już oznajmi reptiloidowi, że nie chce już się z nim przyjaźnić więcej. Że to już czas minął tej przyjaźni. Jakoś nie bardzo to wyglądało na przyjaźń. I teraz niech otworzy portal i odejdzie ten reptiloid. I niech zrobi to bardzo szybko, póki się nie rozmyślimy. A teraz jeszcze popatrz na duszę, bo mówiłaś, że to jest jakiś hologram. Czy to tylko był ten reptiloid, reptiloid tak? Tylko reptiloid. Chociaż mówię, są te wszystkie blokady, ale ta blokada, ta potrójna i te X to jest umowa. X też się pokazują w symbolu potrójnym jako umowa. I ta warstwa to też jakby to powiedzieć, no taki płaszcz potrójny powiedzmy na tej duszy i w tej przestrzeni powiedzmy. To jest coś takiego. A zobacz, chociaż mówiłaś coś, blokady na duszy od tego wcielenia, kiedy kogoś zabiła, tak? To te blokady powstały? Jako ten rewolwerowiec. Nie, jeszcze inaczej. Inaczej to było. Jako ten rewolwerowiec najpierw poczucie winy wytwarzano jakby i karano, tak? Aż w końcu był rozwój tej duszy, osiągnęła swój stan pierwotny i od stanu pierwotnego znowu ta transformacja idzie i wtedy od tego stanu pierwotnego teraz potem są te blokady aż do teraz, co blokują duszę. Najpierw był rewolwerowiec, tak? I ta poczucie w nim winy, że jaki on jest niedobry i tak dalej. Nie dali mu się zdemonizować, bo to był reptiloidów kontrakt i tam oni trzymali na tym łapę. Poczucie winy, tak? I ta dusza jakby dano tej duszy, no nie wiem, cały czas poczucie winy wmawiano. Ona się po prostu rozwijała, taką transformację przechodziła i była z powrotem sobą. I od momentu, kiedy była znowu sobą, to ją blokują aż do teraz. To jest coś takiego. W jaki sposób udało jej się rozwijać z poczuciem winy? No to jest bardzo ciekawe. Co rozumiesz pod tym pojęciem, że ona się rozwinęła? Zamknęła się po prostu w sobie i to tak jak my na Ziemi, powiedzmy, przerabiamy jakieś różne tematy, analizujemy, budzimy, wraca do nas ta pamięć, ale wracała ta pamięć tylko dlatego przez te wszystkie wcielenia, bo była tak naprawdę bardzo samotna jako kobieta albo mężczyzna w tych wcieleniach i miała jakby czas tylko dla siebie. Taki samorozwój, nazwijmy to. I wróciła do tej formy jako dusza świadomością pierwotnej. I dlaczego nie odeszła wtedy, skoro odzyskała świadomość ducha? No nie może odejść. Nie może, jest poniżej, nie wie jak minąć tą blokadę, chodzi mi o Matrix. No, nie może odejść. Sama. Nie odejdzie sama w życiu. Mimo że chce. Czyli nie ma prawa decydowania jeszcze o sobie, ani nie miała prawa decydowania, że teraz wraca do domu. Nie. Czyli nie osiągnęła tego tak zwanego oświecenia. Gdyby to osiągnęła, sama decydowałaby o wszystkim. Czyli to był taki stan jakby przed. Już wysoki stan, tak, świadomości, ale jeszcze nie taki, który by pozwolił opuścić Matrix. I co się wtedy dzieje, kiedy ma już ten wysoki stan świadomości? Dryfuje wysoko, ja bym tak nazwała, to mi się pokazuje jak dryfowanie wysoko. Dryfuje wysoko i są takie jakby szyny, takie jak kolejowe, ale ona jest tak pomiędzy i wtedy znowu takim łukiem, jak tęczą,
zamiast do tego raju, to takim łukiem z powrotem do wcielenia i tak wtedy takimi łukami idzie, się porusza. I do wcielenia znowu. I potem znowu już jest wysoko, wysoko dryfuje, potem znowu spada. A co powoduje, że taki łuk, że ona takim łukiem wraca do... Ten łuk jej wytworzono. To chyba ten łuk powoduje, że nie może odejść. Tak naprawdę to Szyny. To jest jest... szyny, to jest ta przestrzeń wykreowana pomiędzy wcieleniami, o to mi chodzi. Aha, czyli Tory. Czyli dociera tylko do tej przestrzeni, tak? Osiągnąwszy pewien stopień rozwoju świadomości, dociera do tej przestrzeni, gdzie są te tory, szyny, które zawracają ją z powrotem, a jak odradza się po tym właśnie wcieleniu, gdzie osiągnęła ten stopień świadomości dość wysoki, to z jakim startuje stopniem świadomości? Z jaką świadomością? Z tą wysoką, czy od początku zaczyna ze świadomością Nie tak do niską? zera nie, aż tak do zera nie. Powiedziała, że na takim środkowym stopniu. Dosyć tak kompletnie do zera nie, ale nie jest jej łatwo. To tak jakby zapomnieć, tak? Potem sobie coś w trakcie człowiek przypomina, albo sytuacje niekomfortowe, sytuacje życiowe zmuszają ją znowu do poszukiwań. Ale to, że na przykład niekomfortowe są sytuacje życiowe, dla których ta dusza szuka na przykład na początku powiedzmy, czy we wczesnych latach życia, to jest jakby jej własny program, jej schemat działania. Ona to sobie zapisała, taki program, po to właśnie, żeby nigdy już nie stracić tej swojej świadomości tak naprawdę. Mimo, że częściowo jest wymazywana, to ona i tak ją ma w sobie, ale powiedzmy tak 50%, tak? I nagle ma taką sytuację, że życie, to, że na przykład życie coś jej na początku daje coś trudnego, tak? Jakieś sytuacje niekomfortowe, że zaczyna znowu szukać tej duchowości, to jest jej własny program dla ciekawości. To jest to, co ona tak sobie wytworzyła, mechanizm, żeby właśnie nie zapomnieć i żeby z powrotem na nowo się budzić, że tak powiem. Sprytnie. Jeszcze nie widziałam nikogo, żeby ktoś tak zrobił. To może powodować, że nie interesuje się życiem, tylko skupia się tylko na tej, żeby na tym wzlocie, żeby z powrotem ten stan osiągnąć. Życie nie. Ona wręcz nie umie poruszać się po materii, bym powiedziała. W tym świecie. Ciężko jej. Ona nie rozumie świata i świat nie rozumie jej. Tak jakby świat jej się odwdzięcza tym, że też jej nie rozumiał. Czy chciałaby zweryfikować ten swój program na to poszukiwanie i zapamiętywanie tej przeszłości swojej i tych osiągnięć? Czy chciałaby go troszkę zmienić, skorygować? A jak? Bo czy chciałaby? Jeśli na korzyść, to tak. No tak, bo jakoś tak do tej pory nie osiągnęła tego, co chciała osiągnąć. Bo ciągle pracuje tylko nad tym, żeby nie zapomnieć, kim jest. A tak naprawdę nie pamięta, kim jest. W materii nie pamięta, kim jest. Że jest wolną świadomością kreującą swoją rzeczywistość. Jest cząstką źródła i jest w źródle i jest świadomością kreującą swoją rzeczywistość. Skupia się tylko na izolacji od rzeczywistości i wtedy jest się liściem na wietrze. Wtedy rzeczywistość wpływa na nas, a nie my na rzeczywistość. I dlatego moje pytanie, czy chciałaby troszeczkę zmienić ten swój program? Tak. Dobrze. Idźmy do tego wcielenia rewolwerowca. Które to było wcielenie? Ostatnie, czy któreś tam? To już było dawno. Dawno. I 8 od początku. To było 8 od początku. A ile miała wcieleń?
49. Połącz się z nią w jakimkolwiek momencie jego życia. To już przed jakimś będzie, przed jakimś pojedynkiem. Czyli to był pojedynek. Mhm. A to był ten moment, który spowodował, że potem miał poczucie winy? Poczucia winy nie miał. Poczucia winy wytworzyli w przestrzeni już Tak, ale to o to mi chodzi. Tak, To był pojedynek. On nie zabił nikogo z ukrycia. On sam przecież mógł zginąć w tym pojedynku. tak. Ten ktoś nie był bezbronny, miał broń. Mhm. To połącz się z nim. Jest przed pojedynkiem, tak? Powiedz, żeby na chwilę czas się zatrzymał. Zatrzymaj na chwilę czas i w tej przestrzeni zapytaj go, powiedz kim jesteś, dlaczego tam jesteś. Mhm. I zapytaj, dlaczego on staje do tego pojedynku. Bo musi, bo to jest jakby honor, musi. Ale w ogóle dziwna sytuacja, bo tak jak ja patrzę i odbiór jego jako właśnie mężczyzny, osoby przez otoczenie był tak różny od tego, jaki był w środku wewnątrz, tak jakby zgrywał takiego bandytę i twardziela na zewnątrz, a w środku łagodny i pełen strachu i lęku mężczyzna. To była jego taka gra po to, żeby utrzymać jakąś pozycję. On nie był szeryfem, ale utrzymywał pozycję kogoś, przed kim miano respekt. A teraz zobacz jego pole. Szarpane. Szarpane jak sople lodu. Czy jest coś do niego podłączone? Nie. To była iluzja, wytwarzanie tego wizerunku przez siebie. Zapytaj, dlaczego postępuje inaczej niż czuje. Też jest o tym szacunku, żeby ludzie go szanowali. To, żeby ludzie go szanowali, musi być brutalny i stawać do pojedynku i rozwiązywać w ten sposób problemy? Musiał stanąć, bo to on został wyzwany na pojedynek, a on nie ten. On został wyzwany na pojedynek. Dlaczego? Ktoś chciał przejąć jakby jego szacunek i Powiedzmy, tak tak? jakby to powiedzieć, opinię. Że jest lepszy od niego. Tak, że już to tak jakby rządy, że ktoś, mimo że to nie był szeryf, mówię, tak jakby tak, ale taka opinia kogoś, miał taką opinię, kogoś, kto nawet nie to, że kontroluje, ale pilnuje, tak? Pilnuje i on jakby ustala reguły, sam, jedyny. A już ktoś tam miał dosyć i się jakby temu sprzeciwił, przeciwstawił. Mhm. I ten ktoś zginął. Mhm. To tak jak w przyrodzie. Prawo silniejszego. Zapytaj, czy chciałby zobaczyć, jakie będą konsekwencje tego pojedynku. To pokaż. Pokaż, że przed następnym wcieleniem będzie musiał zgodzić się na umowę, gdzie będzie żył z poczuciem winy. I jakie będą tego konsekwencje. Te 3 X, te 3 blokady i tak aż do Aleksandry. Mhm. Podoba mu się to?
Nie? Czy uświadomił sobie, że życie jest chwilowe, to w materii to jest krótka chwila w porównaniu z egzystencją czy z istnieniem jego świadomości, istnieniem w porównaniu z duszą? Czy chciałby to zmienić? Czy chciałby, aby do głosu doszła jego dusza, jego serce, jego wnętrze? Tak. To idziemy do momentu, kiedy a jak miał na imię jeszcze? Joe. Joe. Kiedy Joe miał się wcielić i była omawiana umowa. Powiedz, jak to miejsce wygląda, jak już je zobaczysz i kto tam był. Też z reptiloidzi. Ale kogo on widział? Mężczyzna. Jeden? Jeden. Jeden mężczyzna. I jak wygląda jego umowa? Ładnie bym powiedziała. To jest taka umowa, gdzie to jest podkreślone, że sam musisz zasłużyć na swój na szacunek innych jakby. Na swój szacunek własny innych. Ale to jest też sprytnie tam było powiedziane, bo tak, na szacunek innych zasłużył, tak, przez ten swój właśnie te swoje zachowanie, ale samym siebie nie darzył szacunkiem przez to, że udawał kogoś innego. To było sprytnie zrobione. To nie był szacunek, to był strach. Tak. Bo skoro on był taki dobry w strzelaniu, to się go bali po prostu. Więc to nie tak. Czy chciałby to wcielenie anulować? Tak. Niech ogłosi, że nie przyjmuje tego wcielenia. Absolutnie. Korzysta teraz ze swojej wolnej woli i nie przyjmuje tego wcielenia. Nie będzie do nikogo strzelał, nie będzie wymuszał siłą szacunku, czy nie będzie powodował strachu. Nie zamierza doświadczać czegoś takiego. Niech zniszczy tą kreację, to miejsce i odprawi tego mężczyznę. Już? Teraz? Niech poczuje teraz szacunek w sobie. Niech poczuje tą częstotliwość, to uczucie. Mhm. Jak się czuje, kiedy to poczuł? Pełniejszy jest. Wypełniony. Czy Nasycony. chce się wcielić, czy chce pozostać w przestrzeni subtelnej? Chce się wcielić. Może w tej chwili wybrać miejsce jakiekolwiek na tej planecie lub na innej, gdziekolwiek. Niech teraz doświadczy swojej wolnej woli. Też Amerykę wybiera. Jako kobieta czy jako mężczyzna? Mężczyzna? Jaką sobie by wybrał rodzinę? Mamę, tatę? Tacy, którzy dadzą mu dużo wolności w przestrzeni. Co w tym życiu chciałby sobie wykreować? Jakie to jego życie miałoby być? Czego chciałby doświadczyć? Ciekawe, dużo jazdy konnej i przemieszczania się i odkrywania jakby nowych miejsc i przestrzeni. Czy chciałby też wykreować sobie szacunek innych, mając szacunek sam do siebie? Czy chciałby doświadczyć ale to? podziw, ale też podziw jako do tych jego pasji. O.
a pasją będą podróże i odkrywanie tych nowych miejsc. Co chce dzięki temu życiu i tej kreacji, co chce osiągnąć? Teraz zadam inne pytanie. Z czym chce odejść? Czy być spełniony i szczęśliwy. To teraz rozłącz się z nim i wrócimy teraz do Aleksandry i zobaczmy te X-y, te blokady. X jeszcze są, to jest ta obecna umowa na to życie, te 3. Ale nie mam już tego mocnego ograniczenia na duszy, tych potrójnych takich ścian, co mówiłam. Tego nie ma, tej płachty. Tego nie ma. Co to jest magia z wcielenia? Mówiłaś o jakiejś magii z wcielenia. To jest jakieś mam taką, kiedy kobieta kobiecie. Tak, kobieta. No Ameryka, ale południowa, dużo tam wcieleń było. Erela, kobieta o imieniu Erela zwraca się o pomoc do takiej czarownicy, nazwijmy, do kobiety, która używała magii o pomoc w zauroczeniu mężczyzny. Dokładnie tak. W zauroczeniu mężczyzny. I ona jej sporządziła jakiś, powiedzmy, jakieś czary zrobiła, dała jej jakiś proszek. Miała, jak on będzie się zbliżał, miała go obsypać tym proszkiem i spojrzeć wtedy na niego. No i zadziałało to, tylko że teraz ta magia, jakby to powiedzieć, raz czuję, że cały czas jest w polu i ta kobieta, która to robiła, to oczywiście obciążona jakimiś dziwnymi bytami i te byty czerpią cały czas energetycznie z Aleksandry, to po pierwsze, a po drugie, że ta magia dźwięczy w polu, to ona, jej relacja Aleksandry może, jakby to powiedzieć, mężczyzna jest zauroczony, nie widzi jej prawdziwej, tylko widzi ją poprzez tą magię. To jest coś takiego dziwnego i jest taki też zafascynowany, ale rozumie Pani, o co mi chodzi, Pani, Tak, może tak, Pani tak. jakoś to inaczej wytłumaczy. Po Połącz się z prostu... Erelą. Chwila jeszcze. Jej ogromna nieśmiałość skłoniła jej do tego, żeby coś takiego zrobić. Nieśmiałość. A interesował się nią jakiś mężczyzna? Zwrócił na nią uwagę, odezwał się do niej, Wcześniej? uśmiechnął. No tak, ja myślę, że tak, była piękną kobietą, ale to nie było nic takiego, żeby ktoś z nią rozmawiał i Była to tak ona była nieśmiała tak, to ona taka była nieśmiała. i uciekała, Wstydziła się, zbywała. tak, odwracała się. To dziwne to, bo ten proszek miał podziałać na mężczyznę. To Później podziałał. nie lepiej byłoby, żeby coś na tą nieśmiałość dla siebie poprosiła? Nie wpadła na to. Bo konsekwencje tego przenoszą się na wcielenia aż do Aleksandry. Pokaż jej to.
Ja tak się cały czas uśmiecham, bo jak patrzę na to wcielenie, bo jestem z nią połączona, to po prostu jej taka miłość, tacy przyjaciele, to nie wiem, czy to zające, czy króliki, tak, no coś z tych, albo zające, albo króliki, coś z tych zwierząt. To takie, tacy przyjaciele prawdziwi, zwierzęta. Zapytaj ją, dlaczego ona tak jest taka nieśmiała. Na razie ją zapytaj, nie patrz, jaka jest przyczyna, tylko ją zapytaj. Czy ona sobie zdaje sprawę, że jest nieśmiała i dlaczego ona jest nieśmiała? Czy ona wie? Nie, Nigdy się nie zastanawiała nad tym? nie. Ale widzi, że inni są bardziej śmiali? Że to jest takie trochę coś inne? Widziała, że inni inaczej, ale jej to jakby no nie przeszkadzało. Nigdy nie traktowała tego jako coś, no nie wiem, złego czy innego. Ale przeszkadzało w zawarciu jakiejś relacji, w wejściu w relację z Tak. mężczyzną. A pociągali ją mężczyźni, podobali jej się, Mhm. czyli musiało to jej bardzo przeszkadzać. Zrobiłaby to jeszcze raz? Wiedząc już, jakie skutki są tego? No waha się jeszcze. Czy raczej zaczęłaby szukać, dlaczego jest taka nieśmiała? To drugie. To może zaczniemy szukać, dlaczego, skąd jej nieśmiałość. Czy była kiedykolwiek śmiała? Zobaczmy, czy był taki etap w jej życiu. Mama, to były słowa mamy, tak jakby skarcenie matki i to dzięki mamie stała się taka nieśmiała. Mama jej coś powiedziała, że jak to powiedzieć? Coś w tym sensie, że jak chce mieć jakiegoś przyjaciela w późniejszych latach, to musi zachować skromność, ale jeszcze tam jakieś słowa padły, ale chodziło generalnie o tą skromność, o to, że nie można biegnąć do, nie wiem, nawet do dzieci, do kolegów, czy no do dzieci, bo ona jakby chciała się bawić i ona taka była, że wszędzie jej pełno było. To mama spowodowała, że nagle stała się taka wycofana. Tak bardzo po prostu ona kochała ludzi, a mama spowodowała to, że się od tych ludzi odsunęła i w te króliki, czy tam w te zające poszła. Mhm. To teraz zróbmy taką konfrontację. Mama jest z czasu, kiedy ona była dzieckiem, a ona jest z czasu, kiedy jest dorosła i taka nieśmiała. I teraz ta dorosła, z tą wiedzą, którą teraz zdobyła, spotyka się z mamą. Niech usiądzie przed mamą, obie niech tak usiądą naprzeciw siebie. Niech weźmie dłonie mamy w swoje dłonie, przyłoży je do swojego serca, Mhm. spojrzy mamie głęboko w oczy. Mhm. I powie, że bardzo kocha mamę, ale te rady, które jej dała, przyniosły jej, nie przyniosły jej nic dobrego. Dlatego ona zwraca jej te rady, Postaci niebieskiego światła wróciły do mamy. oddaje, nie skorzysta z nich, nie zmienia to nic w jej sercu, w jej miłości do mamy. Ale ona sama teraz będzie żyła według tego, co czuje w swoim sercu. Bez ograniczeń, bez programów. I teraz jesteśmy w czasie, kiedy nie była jeszcze u tej wróżki,
nie wróżki. Zdjęła z siebie ten program i poczuła się wolna. Poczuła, że daje sobie prawo do wyborów, jak się będzie zachowywać, co będzie mówić, co będzie czuć, że tylko ona teraz będzie o tym decydować. I niech wymarzy te takie skrępowane sytuacje z mężczyznami, te jej poprzednie reakcje i pozamienia to, wprowadzi raczej taką swobodną rozmowę, swobodne zachowanie, swobodne odczuwanie. Bycie sobą. Bycie sobą, bez jakichś tam emocji. Raczej rozsądek i uczucia. Zaczyna czuć i to może okazać, może się zgodzić na coś, może się nie zgodzić. Sama wybiera. I poznaje mężczyznę, któremu podoba się ta jej wolność, ta jej prostolinijność, szczerość. Zakochuje się w niej po uszy. A Erela czuje się wolna w tej relacji, szczęśliwa, spełniona, jest dumna z siebie, odczuwa wdzięczność w sercu swoim, że dała sobie prawo do tego. Aleksander opadł, ta magia, ten pył, o którym mówiłam, nie ma już go. Był w polu. Bardzo dobrze. Pola nabrzmiałe, a pole energetyczne słabe, tak? Pole emocjonalne. Czy chciałaby wyrzucić wszystkie emocje? Emocje są negatywne. Nie ma dobrych emocji. Jeśli mamy coś pozytywnego o wysokich częstotliwościach, jest to uczucie. Wszystkie emocje pochodzą ze strachu i są negatywne. One służą do zapisywania traum. Czy chciałaby wyrzucić? Tak? Wyrzuciła. Moment, wyrzuca jeszcze. Wyrzuca. Jak wyglądają te emocje? To tak jakby wiecie, na jakichś wykopaliskach jakieś takie różnego rodzaju przedmioty, stare, zardzewiałe, potłuczone, takiego użytku domowego, bym powiedziała. Tak wyglądają dziwnie. Od razu się obkurczyło. Już. Nie ma tej nadwrażliwości, o której mówiłam. Poszło. Teraz ciało mentalne. Wszystkie programy i przekonania, które są niekorzystne, może teraz wyrzucić. Otworzyć mały portal, przystopować, wszystko przeciążenie jakichś dziwnych, ściętych takich metalowych skrawków, pasków, przyciążenie w lewą stronę i zakrzywienie jakby obrazu. To jej dało taki inny w ogóle pogląd na dużo spraw. Wyrzuca te programy. Już? Jeszcze tylko powiem, to samo już się pokazuje, jedna trauma wyrzuca ją w postaci, to jest jakaś przykrość, tak jak na sercu się pisała, tak jakby zranienie też uczuć, czy coś takiego na sercu. To jak taka
Trochę jak ośmiornica taka obślizgła to wygląda. I glut z serca zdjęła. To jest trauma. Już? Zastanawiałam się, gdzie kotwiczą się traumy, gdzie się zapisują traumy. Przyszła odpowiedź. Traumy zapisują się w duszy. Dusza przychodzi z traumami. Teraz to, co powiedziałeś, że w sercu miała to. Serce jest portalem duszy do źródła, więc to się kotwiczy na duszy poprzez emocje. Dlaczego Aleksandra ma wrażenie, że zbiera brudy energetyczne z otoczenia? Bo to był ten jej mechanizm takiej chęci tych jakby... Pomocy. Tak, tak. No i plus Czyli te 3T. na poziomie subtelnym pomaga, cały czas pomaga. Cały czas. Ma jeszcze te 3 umowy, tak? Tak, jedną swoją i dwie obce. To, że ludzie ją tak traktują trochę inaczej, to już wyjaśnione zostało. Brak kontaktu ze sobą. Czuje się jak dziecko we mgle. Bierność. To jest to, że dusza nie interesowała się życiem, nie kreowała. Nie. Ona jakby nie rozumiała, nie potrafiła tutaj się odnaleźć. Czyli tak umysłem się kieruje bardziej niż Tak. duszą. Jest jeszcze sprawa snów, z których budzi się, wybudzają orgazm. Idźmy do takiego jednego snu i zobaczmy, co się dzieje. Akurat Kiedy tu w jej tej ciało ja już śpi. mówię, o co chodzi. To akurat w jej przypadku jest taki dziwny mechanizm. To jest jakieś lęki, strachy, które działają poprzez umysł. Tak mi się to pokazuje, jakby coś przechodzi przez umysł i to jest reakcja organizmu. Nie jest atakowana przez jakieś byty w nocy. Nie. To jest jej umysł, to sam wytwarza. Taką reakcję powoduje pod wpływem jakiegoś lęku, strachu bądź też jakiegoś pragnienia. To jest coś takiego, obawy jakiejś. Ale to z kolei może być wynikiem tych obciążeń, które miała i na przykład tego uroku na tego mężczyznę i mówiła, że z tą nieśmiałością i też z tymi przebrzmiałymi polami. To wszystko jakby tutaj ma znaczenie. Co się działo z energią życiową, witalną, seksualną, kiedy w nocy miała orgazm, niezwiązany z żadną działalnością fizyczną? Co z jej energią życiową? Ta energia idzie wtedy do przestrzeni. To jest jak taka bomba, Kto powiedzmy, ją bomba. zbiera? Reptiloidzi. Jak się o tym dowiadują? Nie dowiadują się bezpośrednio, to jak to się unosi, to jak taki grzyb powybuchowy, tak to wygląda. Taka siatka jest zamontowana koloru czerwonego i taka dosyć taka specyficzna ma splot i ta siatka zbiera tą energię nie tylko z Aleksandra, ale też z innych po prostu osób żywych. To jest na stałe zamontowane. To jest jakaś jedna z form manipulacji na człowieka. A, to tak przy okazji, jak już wyszło, zniszcz tą siatkę. Nie odpalę. Już? A czy ta siatka miała jakikolwiek wpływ na to, że takie sytuacje miały miejsce? Też. I dlatego o tym teraz mówię, bo dobry kontakt mam z Aleksandrą się bardzo łatwo pracuje i ona też ma jakby dostęp powiedzmy do tych wszystkich innych, dlatego mi to pokazała. No właśnie, dużo wiedzy tutaj przy okazji Tak. wychodzi. Teraz zobacz, co kotwiczy, na czym oni kotwiczą tą siatkę czerwoną, bo założą następną, a chciałabym, żebyśmy jeszcze te kotwice zniszczyły.
informacja czy kod, ale ten kod jest z kolei w tej siatce matrixowej, bo to jest ten jakby główny sterownik, nazwijmy to. Ale samą tą informację jako jedyną można to usunąć. Część można, tak jakby wypalić. O, to Matrixa po części można Z porozmontowywać. tego wynika, całego nie, ale po Super, to części no zaczynamy. To można. rozmontujemy teraz ten kod, tą informację odnośnie wykorzystywania mężczyzn i kobiet i ich energii seksualnej. Z jakiegokolwiek powodu by się tam ona nie uwolniła. Ale to jest jakby kod 8179, ale to w ogóle jakby kody i artykuły były na wszystko, to tak jak w prawie mamy artykuły różne, tak? W kodeksach i tak dalej, to tutaj mamy numerację poszczególnych zapisów danego, no nie wiem, też programu czy jakiejś informacji. Ale numer. To ten 8179 to jest usuwane teraz w tym momencie. Ale to pani zobaczy, ile tego jest, skoro to jest już 8000, tam powiedzmy coś. Kurde. Może ktoś jeszcze sesję zamówi jakąś i to jakiś kolejny się rozmontuje i tak po kolei. Matrix. A policzy pani, Cały. bo to słabo to idzie, się usuwa. Policzy mi pani. No dobrze, to wszystkie 3. Ja policzę od 1 do 3. Generujemy taką częstotliwość o przeciwnym wektorze i uderzamy w to, to się rozbija. Rozbija na takie już super małe cząstki, nic nieznaczące. Uwaga. 1, 2 i 3. To 3 siły to nie jedna. Poszło. Jeszcze jakieś przy okazji? Ale Matrix jest sprytny, bo to jest usunięte, ale w gałąź, która jakby on się uzupełnia automatycznie, ale nie tym programem, tylko jakimś innym. To jest zlikwidowane. A to może tą gałąź ale całkiem. już w tym miejscu, to zostało usunięte, nowa gałąź powstała. A z jakim programem? Co to ma powodować? Jakieś pożądanie, ale nie chodzi tutaj o pożądanie seksualne, tylko o jakieś pożądanie chodzi. To cofniemy jeszcze, to nasze oddziaływanie. I teraz zrobimy taką częstotliwość, taki kod naszą wolą, że od razu jak tylko tam zniknie ta gałąź, ten kod, to posmarujesz to miejsce tą częstotliwością i nic więcej tam nie odrośnie. Już to zobaczyłam, zanim pani powiedziała. No. Czyli liczę jeszcze raz. 1, 2 i 3. Tak jakby jest zapieczętowane woskiem, takim jak woskiem, tak jak te stare mieli stemple i pieczęcie królewskie. To jest coś takiego. Jest. Bardzo dobrze. Jaki jest cel duszy? W jaki sposób odzyskać połączenie z duszą, ze źródłem? Ona je ma. To jakby nie stanowi u Aleksandry, że problemu. Aleksandra tak może odbierała. Aleksandra ma połączenie ze źródłem, nie miała podłączenia z samą sobą. I dlatego takie mogło dawać jej takie dziwne pytanie. Ona ma połączenie ze źródłem, a jej celem jest jakby nauczenie się, jakby to jest kreacja też, ale wykorzystywanie tych jej umiejętności i tak dalej, bo ona to wszystko ma w materii i życia w materii, posługiwania się w tym świecie i poruszania się w tym świecie po ziemi, żeby nie odlatywała za bardzo, tylko to wykorzystywała na ziemi tak jak jest. Na przykład poprzez nauki albo jakieś napisanie na przykład jakiejś książki, swoich przemyśleń, na temat swoich przemyśleń. W ogóle pisanie jest jakby dla niej wskazane. Jak jest tak, że tak powiem, stąpa twardo w materii, ale tu już nie ma tych blokad, bo jeszcze są te 3x, jak tu już nie będzie tych blokad, to wtedy łatwiej będzie jej się poruszać i wtedy ona może sobie pomagać ludziom i nie przyjmować ich jakby, fizycznie może im pomagać. I nie przyjmować ich jakby tych obciążeń na siebie. Naszą ziemią i naszą materią jest też nasze ciało, więc kontakt ze swoim ciałem, masaż.
Taki fizyczny kontakt też pomaga. Tupanie. Nie wypuszczamy korzeni do Ziemi jako planety, tylko naszą Ziemią jest nasze ciało, więc łączymy się tylko z naszym ciałem. Takie większe, nie wiem, czy dbanie o to ciało, przyglądanie Oklepywanie. mu się, oklepywanie, no takie wszystkie fizyczne działania, żeby je poczuć. Pani Aleksandro, ja teraz się do Pani zwracam z pytaniem, tylko proszę kiwnąć głową tak lub nie. Czy miała Pani lekki poród swój? Tak? Szybko się Pani urodziła? To jest cechą właśnie brak uziemienia, brak kontaktu z własnym ciałem osób, które rodzą się bardzo szybko i lekko. Ci, co bardzo ciężko się rodzą i tak oni mają więcej czasu na poznanie swojego ciała, na kontakt, a tak takie siup, to nie ma czasu i taki człowiek no chodzi taki nieuziemiony, bo się nie połączył ze swoim ciałem w tym momencie porodu. To może też być tego przyczyna, ale przyczyną tego, że taki poród był, no to jest jeszcze głębsza przyczyna, tak? Jeszcze jest umowa i tam. Teraz zobacz, Adriano, w jaki sposób jest podłączona do egregora papierosów, egregora palenia papierosów, nikotyny, całego tego przemysłu, tych wszystkich, którzy palą, ten egregor. Poszukaj. Co to w ogóle ona jest nadziana na ten hak, jak gdyby. To jest takie połączenie nadzianie, jak rybkę się nadziewa na haczyk. To też taki haczyk do niej jest przyczepiony. Jak to się stało, że została podłączona do tego egregora lub sama się podłączyła? Jak to się stało? Energetycznie patrz na razie, nic fizycznie nie To patrzymy. nawet energetycznie jakby ktoś ją nadział. Tak jakby ktoś, to jest takie znienacka i takie, jakby to powiedzieć, poklepanie, przyklepanie, a jednocześnie wbijanie haka w plecy. To w energii patrzę, jak to wygląda. Kto ją nadział? Kto przyczynił się do tego, że została podłączona do egregora nikotyny, papierosów, Jakiś palenia? mężczyzna. Czy Aleksandra chce się odłączyć od tego egregora, zejść z tego haka? Tak? Może to zrobić? Tak po prostu? Ja jej pomogę, ale tak nie bardzo tam dosięgnąć może. Aha. Już? Co się dzieje, jak zeszła? To wtedy się odsuwa ten egregor. A tak przy okazji, jak już jesteśmy przy tym egregorze, Pochłaniać, zmniejsz go. myślałam, zmniejszyć. Malutki, taki malutki, malutki. On jest Mhm. tworzony, ale na razie możemy tylko tyle zrobić. Mhm. A jak się czuje? Subtelna Aleksandra, jak uwolniła się od tego? Lżejsza, lżej. A teraz zwrócimy wszystko jeszcze raz, całą tą operację. Z powrotem? Tak. I teraz zobacz, dlaczego nie mogła zejść sama. Bo nie dosięga tego haka. On jest w takim miejscu przytegowany, że nie idzie go. Dlaczego nie dosięga tego haka? Co w niej jeszcze powoduje takie utrudnienie? Umowa? Ma to w umowie? Nieśmiałość? Nieumiejętność posługiwania się swoją wolą? Bo tu posługujemy się wolą swoją. Ona nic fizycznie nie musi robić. To z wolą jest jeszcze słabo. Ma wolę, ale jeszcze nie Ile tak ma procent na swojej woli?
64. To Wysoko. podniesiemy, tak? Nie, podniesiemy jeszcze tą wolę. Niech podniesie poprzeczkę do 100% używania swojej woli. Mhm. Czy teraz może się uwolnić swoją wolą od tego egregora? Tak. Bez Zeszła. pomocy Zeszła. Mhm. Bardzo dobrze. I teraz zmniejszamy ten egregor, ona niech go zmniejszy. Malutki, malutki, malusieńki, taki po prostu 0,5 centymetra. Już? I taki pstryk, jak zrobi, Nie ma portal już. otworzy i go wyrzuci. Jak się czuje teraz? Jest trochę oszołomiona, że coś robi. Nie brakuje jej niczego w tej chwili? Nie. Nie? Co sobie zapewniała, paląc papierosy? Może to zabrzmi dziwnie, ale towarzystwo. Czy to odpowiednie towarzystwo dla tak świadomej duszy? Nie. Będzie jej tego brakowało? Nie. Nie. Ten temat niech teraz zamknie takimi wielkimi wrotami. Już? Odwróci się od nich, stanie do nich plecami, otworzy sobie drogę najlepszego towarzystwa, jakie tylko potrzebuje. Taką drogę złotą, na której będzie miała najlepsze towarzystwo. Czyli siebie zintegrowaną. Niech zacznie iść tą drogą. A my jesteśmy teraz w momencie, kiedy dawała swoją zgodę na to wcielenie. Mhm. Czy chciałaby ogłosić swoją deklarację wolności, uwolnić się od umowy, od Mhm. tej i od jakichkolwiek innych. Mhm. Ja przeczytam tą deklarację, a Aleksandra ogłasza to wszem i wobec, żeby to wszystkich dotarło. Ja, Aleksandra, jestem wolnym człowiekiem i mam wolną wolę z mojego praźródła i tylko tą wolą kieruję się w moim świecie. Od tej chwili, na mocy mojej wolnej woli, zakazuję jakichkolwiek obcych ingerencji w moje życie oraz korzystania z mojej energii życiowej. Na mocy mojej suwerenności z mojego praźródła zdejmuję teraz kody, programy, klątwy i złorzeczenia. Unieważniam wszystkie pakty, kontrakty, prośby, cyrografy, umowy, które zawarte zostały przeze mnie świadomie i nieświadomie w tych i wszystkich innych czasoprzestrzeniach przez przodków rodu, potomków i rodziny, potomków ciał astralnych, sobowtórów eterycznych. Żądam zwrotu tych paktów, ich kopii i odbić lustrzanych i spalam je w źródle. Spalam zależności rodowe, konflikty rodowe, żale, choroby, strach, ego, dumę, kody starzenia się i śmiertelności, skłonności, nałogów i hazardu. Zabraniam również montowania w moim ciele implantów, tworzenia klonów i innych eksperymentów genetycznych. I zobacz, co się stało z tymi 3 X-ami, z tymi jeszcze umowami, czy są od kogoś przyjętych. Nie. Wszystko zostało Nie ma. spalone, usunięte. Nie ma. Jest Nie wolna. ma. X-ów Dobrze. też nie ma. Czy to, że brała udział w spotkaniu, miało jakikolwiek wpływ na jej partnera? To, o czym mówiła przed sesją.
Nie, nie, Nie. nie. A dlaczego miał takie te? Ale ty nic nie patrz, tylko co pierwsza, jaka ci informacja przychodzi? Dlaczego miał takie zdarzenia? Dotyczyły one jego czy Jego list jego? gończy, to jest dziwne, ale list gończy został wywieszony. List gończy. Dobrze. Teraz sprawdź pierwiastek męski i żeński. Męskiego w ogóle brakowało, wyrównane. I żywioły. Aleksandra woła teraz żywioły. Żywioł ognia, ziemi, powietrza, wody i eteru. Może zatańczyć z tymi 5 żywiołami, Wyrównane. uzupełnić je. Może teraz otworzyć portal do basenów z eliksirem życia, zbudowanych z kamieni szlachetnych. W środku jest płynne złoto. Jest to energia źródła, do której ma w tej chwili dostęp. Dobrze, jeśli to pływa. Tutaj Wyszła już do rozpuszcza, drugiego. tak, wszystko. W pierwszym się oczyszcza, w drugim uzdrawia. Ciało energetyczne, czyli te 3 ciała astralne. Energetyczne, żeby miała więcej energii, emocjonalne, żeby lepiej panowała nad emocjami, żeby ono było silne, takie, nie takie nadmuchane, i mentalne, żeby miała spokojne, dobre myśli, jasny umysł, piękne kreacje, wizje. Wyszło? Czy chciałaby przywrócić sobie ustawienia pierwotne? No Bardzo dobrze, wykupię. to kropelka wraca do oceanu, czyli wraca na ten moment do źródła. Dusza wraca do źródła. Zlewa się z całością, z duchem, z wszechświatem. Wróciła. I skoro ma ciało na ziemi, to Wróciła. tak jakby dopiero się narodziła ze wszystkimi darami. Czy chciałaby sobie teraz wykreować przyszłość? Aleksandra. Co w pierwszej kolejności? Widzę bardzo dużo ludzi w otoczeniu i to zrozumienie jakby życia, materii, kontakt jej właśnie z otoczeniem, ze znajomymi, z ludźmi po prostu. Mhm. Jeszcze cofniemy się do porodu. Do momentu porodu. Może wykasować ten poród. Wszystko, co z nim związane, negatywne, może wykasować. I jeśli chce, może wprowadzić poród lotosowy lub jakiś inny, który wprowadzi harmonię we wszystkie jej ciała. Niech na każdym etapie porodu niech poczuje się szczęśliwa. I taka w poczuciu, że uczyni siebie szczęśliwą w tym życiu i to życie szczęśliwe i wszystko wokół siebie, że pozwoli rozświetlić swoją przestrzeń, najlepszą ochronę siebie, najpiękniejsze sytuacje w życiu.
Niech wykreuje sobie jeszcze wolną od czegokolwiek, od presji, od jakichkolwiek uzależnień, od kogokolwiek czy czegokolwiek. Że realizuje swoje marzenia, jest zintegrowana, spokojna, szczęśliwa, zdrowa, żyje w Tylko jeszcze powiem, obfitości. że bardzo jakby terapeutyczny dźwięk dla niej to jest szum fal. Czy dusza jest gotowa na te zmiany? Tak? Czy ego daje zgodę na te zmiany? Tak. A to niespodzianka. To bardzo ładnie z jego strony. Dobrze, teraz rozłącz się z częścią subtelną Aleksandry.